Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Audiomagic. Dzisiaj pokażemy nowy model DAC-a od Toppinga, a jest to oczywiście model E70. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, to zapraszam do oglądania tej prezentacji. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat Toppinga w stokowej wersji, która posiada chipa ESS. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądź po prostu jesteście fanami AKM-u, a także chipów AKM, to także Topping posiada dla Was model E70 Velvet, który właśnie posiada chip AKM, więc jeżeli jesteście nim zainteresowani, to polecam właśnie zajrzeć na stronę Audiomagic, żeby zobaczyć właśnie E70 Velvet w tym przypadku. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, tak jak i czarne prostokątne pudełko E70, mamy tutaj czarne prostokątne pudełko, jakim jest E70, z malutkim czerwonym akcentem na swoim pokrętle. Jego wymiary to 20 na 13,8 na 4,4 cm. Na froncie znajduje się duży OLEDowy ekran, który informuje nas o takich rzeczach jak formaty, bitrate czy wybrane źródło dźwięku, jak i wyjście. Przejdźmy sobie teraz do wcześniej wspomnianego pokrętła, dzięki któremu możemy zmieniać nasze wyjścia. I tutaj jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o tego Toppinga, tego DAC-a, że w przypadku właśnie sterowania tym przyciskiem, a także tym pokrętłem, możemy tak naprawdę sterować całym DAC-iem. Nie potrzebujemy używać właśnie tego wcześniej wspomnianego pilota. W przypadku właśnie przycisku zasilania są to wybór wejść, a w przypadku pokrętła jest to wybór wyjść, więc możemy sobie na przykład dać, że jest tylko RCA, albo tylko XLR, albo jest RCA i XLR jednocześnie, jeżeli tak potrzebujecie, także jest taka możliwość. I trzeba tutaj przyznać, że to użytkowanie właśnie DAC-a przy pomocy tego przycisku, a także tego pokrętła może być troszeczkę niewygodne, ale jest jak najbardziej na plus, że możemy z niego tak naprawdę skorzystać i nie potrzebujemy do tego pilota, ale jeżeli chcecie mieć największą wygodę korzystania właśnie z tego DAC-a, to jak najbardziej polecam gdzieś tego pilota trzymać niedaleko. Przechodząc na spód, znajdują się tam gumowe nóżki, które zapobiegają przesuwaniu się urządzenia. Na tyle natomiast mamy całkiem sporo gniazd jak na DAC-a. Zaczynając od lewej, wyjścia zbalansowane XLR i niezbalansowane wyjście RCA. Trzeba tutaj od razu zaznaczyć, że Topping zastosował bardzo ciekawą funkcjonalność. Otóż wyjścia mogą zmienić swój voltaż. W przypadku XLR jest to 4,5 V, a RCA 2 na 2,5 V, co może wpłynąć na synergię z Waszym wzmacniaczem, jak i urządzeniem docelowym. Idąc dalej, gniazdo coax, a także optyczne. Gniazdo anteny do łączności Bluetooth, port USB typu B do połączenia chociażby z komputerem, a także trigger 12V, wyjście dla sterowania aktywnego i wejście do sterowania pasywnego. W dużym skrócie jest to funkcjonalność, która pozwala Wam przy pomocy 3,5 mm jacka podłączyć E70 do innego źródła i sterować jego zasilaniem właśnie przy jego pomocy, więc na przykład jeżeli sobie wyłączymy inne urządzenie na szyntorze, to E70 także się wyłączy, więc jest to jak najbardziej na plus. Ale oczywiście teraz czas przejść do tego, co najważniejsze w DAC-u, czyli specyfikacja. Zaczynamy oczywiście od samego chipa ESS ES9028 Pro. 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy korzystający z architektury HyperStream 2, zapewniający przejrzystość dźwięku i największą precyzję. Obsługiwane formaty dźwiękowe to w przypadku USB od 44,1 do 768 kHz przy od 16 do 32 bitów. DSD natywne od 64 do 512, a przy trybie DOP od 64 do 256. Odpowiada za to XMOS XU316. Dalej mamy moduł Bluetooth, jest to wersja 5.1, a za jego działanie odpowiada Qualcomm QCC5125. Dostępne kodeki to AAC, SBC, aptX, aptXLL, aptX Adaptive, a także pożądany przez wszystkich LDAC. Mamy także nowy obwód konwersji, który oczywiście zapewnia jak najmniejsze zniekształcenia, a także jak najmniejszą ilość szumów. A teraz przechodzimy sobie do czegoś, co fani Toppinga kochają najbardziej: pomiary i wykresy. I w tym przypadku muszę się troszkę poposiłkować jakby lekturą, ponieważ jest naprawdę dużo liczb i nie chcę nic tutaj oczywiście przekręcić. THD plus N dla RCA mniejsza niż 0,00008%, a dla XLR mniejsza niż 0,00006%. SNR, jak i dynamika dla RCA 126 dB, dla XLR 132 dB. Zakres częstotliwości przy obu wyjściach to od 20 Hz do 40 kHz. Crosstalk minus 133 dB na RCA i minus 149 dB na XLR. No i na koniec impedancja 50 ohmów RCA i 100 ohmów na XLR.
Audiofanatycy, którzy zjedli zęby na tym hobby, oczywiście wiedzą, że w przypadku papierowej specki najczęściej ma się ona nijak do tego, jak tak naprawdę dane urządzenie, czy to wzmacnia, czy to DAC się sprawuje w przypadku realnych odsłuchów. Ale audiofanatycy także powinni wiedzieć, że w przypadku toppinga, jeżeli coś jest na papierowej specce, to także jest w pomiarach. I też wydaje mi się, że jeżeli już ktoś rozważa toppinga, to dokładnie wie, czego chce i to jest właśnie to, czyli właśnie ta papierowa specka, czyli właśnie te najwyższe liczby i najwyższa możliwa rozdzielczość, najniższe poziomy szumów czy też zniekształceń po to, żeby uzyskać jak najlepszy odsłuch z naszego ulubionego źródła, a także na nasze ulubione urządzenie docelowe, czy to są słuchawki, czy kolumny. I w tym przypadku, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem toppinga E70 bądź też E70 Velvet, jeżeli jesteście fanami AKM, to oczywiście zapraszam na stronę Audiomagic, gdzie możecie sobie tego DAC-a zakupić, a jeżeli chcielibyście go najpierw przetestować, to oczywiście zapraszam na Złotą 70 do sklepu Audiomagic, żeby móc sobie go przesłuchać. Tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych prezentacji na kanale Audiomagic już za tydzień. Trzymajcie się i na razie!